Daruj Boże. To moja wina. Nie chcę nikogo. Wiem, że jako sędzia nie powinnam okazywać emocji. Przez 22 lata nigdy tego nie robiłam. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałam w życiu. Muszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie wszedłeś do internetu i wpisałeś, jak zakopać ciało. Ponieważ to jest niewiarygodne. Właśnie podpisałam twój wyrok. Daję ci 175 lat, co oznacza 2100 miesięcy. Małżeństwo powiązane z ideologią neonazistowską stoi przed sędzią na wydaniu wyroku. Pomimo uśmiechów zostali uznani za winnych morderstwa pierwszego stopnia. Za zabicie Charlesa Parkera i jego żony Gretchen para Moody celowała w Charlesa Parkera, którego nie znali. Po znalezieniu jego adresu w rejestrze przestępców seksualnych, ekstremistyczne przekonania Moody'ch skłoniły ich do wiary, że Bóg chciał, aby wyeliminowali wszystkich przestępców seksualnych. Policja zlokalizowała zabójców, korzystając z nagrań z monitoringu domu Parkerów i identyfikując tatuaże Jeremiego. To obejmowało słowa skinhead na jego szyi i white power na czubku głowy. Jednak prawdziwym szokiem było to, co Moody pokazali na sali sądowej. Podczas przesłuchania para przyznała się do winy, a nawet posunęła się dalej, przyznając się do swoich zbrodni. Ujawnili również władzom, że planowali zabić więcej przestępców seksualnych. Para została oskarżona o morderstwo, porwanie i włamanie. Teraz nadszedł czas, aby Moody prosili o przebaczenie. Myślę o ojcu. Nie pamiętam. Nie wiem, co zrobiłem, aby zgrzeszyć. Wierzę, że Bóg mi wybaczył. Proszę, miej litość. Przepraszam, że złamałam to przykazanie, ale naprawdę wierzę, że Bóg musi mi wybaczyć. Mam nadzieję, że Cię kocha. Po wysłuchaniu ich skruszonych słów i prośby o pozostanie razem, decyzja należała teraz do sędziego Lee Alforda. Uważam, że jeśli ci studenci wyszliby z więzienia, jak mielibyśmy sobie poradzić, gdyby zrobili dokładnie to samo? Okej. A, cześć! Myślę, że to jest przypadek po prostu tego, co pozostało z Po naszych ogłoszeniu wyroków zmysłów. para podzieliła ostatni pocałunek, zanim zostali rozdzieleni. Dziękuję. Obejrzyj ponownie, jak dwie strony konfliktu zbliżają się do pocałunku. Przed sądem ich wcześniej wyrażony żal zdawał się znikać, gdy nadal ujawniali swoje prawdziwe uczucia. Myślę, że Jeremy i ja zrobilibyśmy to ponownie, gdyby nadarzyła się okazja. Niczego nie żałuję, ponieważ mój pedofil był najlepszym dniem mojego życia. A co z tym, co powiedziałeś w sądzie o żalu? Czy to nie jest prawda? To nieprawda. Mój prawnik kazał mi to zapłacić. Masz coś do powiedzenia drużynie Oni ofiar? także umrą. Jeremy i Christine Moody zostali skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jednak nie zapominajmy o niesławnym incydencie z udziałem 41-letniej Dee Millerberg w Ogden, To nie Utah. moja wina, to jego wina. Aby zrozumieć tę sprawę, musimy cofnąć się o 3 lata, kiedy Dia, jej mąż i ich 16-letnia opiekunka do dzieci o imieniu Alexis Rasmussen pod wpływem niepokojącej mieszanki alkoholu i narkotyków uprawiali seks w domu tej pary. Sytuacja przybrała koszmarny obrót, gdy Eric Millerberg, mąż Dee, po raz trzeci wstrzyknął Alexis śmiertelną mieszankę heroiny i metamfetaminy, prowadząc do jej tragicznego przedawkowania. Przerażony, że wróci do więzienia z powodu swojego kryminalnego rekordu, Eric i Dea podjęli niewyobrażalną decyzję. Przewieźli martwe ciało Alexis na odludzie i pochowali w płytkim grobie. Alexis Rasmussen była zaginiona przez ponad miesiąc, dopóki informacja od poufnego informatora nie rozwiązała sprawy. Stamtąd policja odzyskała ciało Alexis i odkryła szokującą prawdę o zaangażowaniu Millerbergów. Po aresztowaniu Dia Millerberg zawarła układ z prokuraturą. W zamian za łagodniejszy wyrok zgodziła się zeznawać przeciwko mężowi w sądzie. Dia przyznała się do winy w wielu zarzutach, w tym przeszkadzania w wymiarze sprawiedliwości, nielegalnego zdobycia leków na receptę, zbezczeszczenia ciała zmarłego. Podczas ogłoszenia wyroku Dia Millerberg zwróciła się do rodziny ofiary. Chcę tylko powiedzieć, że jestem zbulwersowana i zniesmaczona tym, co zrobiłam. Nie będę usprawiedliwiać tego, co zrobiłam. Jesteś w moich modlitwach i mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz w stanie mi wybaczyć i że Bóg
przyniesie pokój. Sędzia W. Brent West następnie wygłosił wyrok, ale nie bez przyznania powagi sytuacji. Sedno sprawy, pani Bloomberg. Jak myśli pani, że więzienie jest odpowiednią karą w tej konkretnej sytuacji? Zdaję sobie sprawę, że 3 lata pozwalające na odbudowę z rodziną i podobnymi sprawami, a potem przychodzisz i mówisz: dobrze, sędzio, zamierzasz ich zniszczyć, ale zajmuję się tymi sprawami tak, jak je znajduję. Nie miałem nad tym żadnej kontroli. Zajęło to 3 lata, aby doprowadzić to do procesu. To będzie wyrok i postanowienie sądu ławniczego, aby odsłużyć 3 nieokreślone wyroki w więzieniu stanowym w Utah. Dam ci kolejne 5 lat. Polecam, żebyś został w Dia pobliżu. Millerberg została skazana na 4 lata i 2 miesiące więzienia, podczas gdy jej mąż Eric Millerberg otrzymał wyrok 6 lat W więzienia. tych filmach jest jakiś błąd. Nie wiem, co zrobić. To jest Larissa Rodriguez i jej chłopak Christopher Rodriguez, którzy są w sądzie okręgowym hrabstwa Cuyahoga w Cleveland, Ohio. Sędzia Nancy Margaret Russo zaraz ogłosi wyrok, ale wydarzenie, które ich tu sprowadziło, miało miejsce lata temu. Tamtej pamiętnej nocy Christopher zabrał nieprzytomnego Jordana, 5-letniego syna Larissy, który miał specjalne potrzeby. Larissa, która po prostu wzięła chłopca pod zimny prysznic i położyła do łóżka. Tragicznie następnego dnia dziecko zostało znalezione martwe. Jednak zamiast szukać pomocy dzwoniąc na numer alarmowy, para wybrała przerażający sposób działania. Zawinęli ciało dziecka w koce i torbie zawierającej kulki na mole, a następnie zakopali go w swoim własnym ogródku. Prawie 2 miesiące później policja otrzymała informację od brata Christophera, która doprowadziła ich do domu Rodriguezów. Jest otwarte. Nie wiem, czy ktoś jest w środku. Przyszedł policjant, aby przeprowadzić dochodzenie. Dostaliśmy telefon z prośbą o sprawdzenie samopoczucia 4- lub 5-letniego dziecka. Ale Larissa Rodriguez jest przygotowana. Czy masz dziecko ze specjalnymi potrzebami? O, Jordan. Tak, mam. Ile lat ma Jordan? Jordan ma 5. Gdzie jest Jordan? Jest z tatą. Znasz jakieś numery? Jak się skontaktować z kimś, kto faktycznie mieszka w Teksasie? To znaczy, teraz jego telefon został właśnie Larissa odłączony. właśnie twierdziła, że Jordan, jej syn, był w Teksasie z ojcem. Jednak nie mogła podać numeru telefonu do kontaktu z nimi. Okazało się, że to kłamstwo. Następnego dnia policja wróciła na miejsce i potwierdziła informacje podane przez brata Christophera Rodrigueza. Powiedział on policji, że dziecko zostało pochowane na podwórku. Zasadniczo on i jego dziewczyna zakopali dziecko na podwórku. Jeśli myślałeś, że para będzie żałować swoich zbrodni, jesteś w błędzie, ponieważ podczas ogłoszenia wyroku sytuacja stała się jeszcze bardziej szalona. Po tych wydarzeniach Larissa Rodriguez i jej chłopak zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Jednakże zawarli ugodę, w wyniku której zarzuty o morderstwo zostały oddalone. W zamian przyznali się do nieumyślnego spowodowania śmierci i przestępczego napadu, 2 zarzutów narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz obrazy sądu. Wracając do sądu, sędzia Russo przystępuje najpierw do wydania wyroku Larissie Rodriguez. Sąd nakłada kary w następujący sposób. Zarzuty 1, 2 i 3 będą odbywane kolejno względem siebie i równocześnie z karą nałożoną za zarzut 5, co daje łączną karę wynoszącą 25 lat. Larissa właśnie została skazana na 25 lat więzienia. Przed wydaniem wyroku dla Christophera Rodrigueza sędzia Russo ma kilka słów. To, co robimy każdego dnia, jest tak trudne, aby radzić sobie z przerażeniami, które są przed nami stawiane. A to, panie Rodriguez, jest horror. Wiem, że jako sędzia nie powinienem okazywać emocji. I przez 22 lata nigdy tego nie robiłem. To jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Ty i Larissa. Patrzę na przyjaciół i rodzinę oraz ludzi, którzy desperacko pragną mieć dzieci. I chcą mieć rodziny. A ty też masz dzieci bez zastanowienia. Po prostu wciąż je masz, nie zwracając uwagi na wartość ich życia, ignorując ich cel w życiu, jakby były mniej niż przedmiotem. Ale sędzia Russo nie skończył. Nie przyjmę twojej rekomendacji. Zgadza się. Odrzuciła zalecaną karę od 20 do 25 lat, na którą zgodziła się zarówno prokuratura, jak i obrona. Uważa, że sugerowana kara nie odpowiada okropności popełnionych przestępstw. Miałeś tyle okazji, aby coś zmienić, aby uzyskać pomoc, przestać kogoś bić, zadzwonić na policję, poprosić o pomoc, spróbować zabrać go do szpitala. Muszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie wszedłeś do internetu i wpisałeś, jak pochować ciało, bo to jest niewiarygodne. Ostatecznie sędzia Russo skazał Christophera Rodrigueza na 28 lat, co jest maksymalnym wyrokiem.
Christopher Rodriguez odwołał się od wyroku, ale decyzja została podtrzymana. Obecnie zarówno Christopher, jak i Larissa Rodriguez odbywają swoje kary w oddzielnych miejscach w systemie więziennym Ohio. Twój wyrok jest ustalony, to całkowity wyrok, 28 lat, co maksymalny dostępny wyrok, to jest horror, wiem to. Nie zamierzam tego okazać. Przez 22 lata nigdy tego nie robiłam. To jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałam. Bledną one w porównaniu z niewyobrażalnym zachowaniem Cyrusa Matthewsa, który był w sądzie za wykroczenia związane z incydentem z agresją drogową. Jeśli myślałeś, że Matthew osiągnął dno deprawacji swoimi przestępstwami, poczekaj, aż zobaczysz jego szokujące zachowanie. Z powodu tej szalonej sytuacji na drodze Matthews idzie do więzienia, ale najpierw Matthews próbuje wyjaśnić, by uniknąć Nie więzienia. ma żadnego sposobu, aby cofnąć ten czas w więzieniu. Już nie idziesz dzisiaj do więzienia. Jeśli musisz opuścić swój namiot, nadal możesz go zamknąć. Kiedy to nie zadziałało, Matthews zastosował bardziej praktyczne podejście. Co robisz? Jeśli to przegapiłeś, Matthews właśnie opuścił salę sądową. Dzisiaj nie czuje się zbyt wesoło. Jego dziewczyna widoczna na zdjęciu biegnie za nim. W połowie ucieczki wydaje się zmieniać zdanie. Komornik sądowy próbuje zwrócić mu uwagę na głupotę jego działań. Wydaje się, że Matthews rozważa powrót na salę sądową, ale wtedy pojawia się jego dziewczyna i wahanie znika. Teraz na zewnątrz, widząc wolność, Matthews i jego dziewczyna odjeżdżają z dużą prędkością. Niedługo potem w sprawę zaangażowała się policja z Wadsworth, gdy sytuacja się zaostrzyła. Próba ucieczki Matthewsa przerodziła się w pościg z dużą prędkością, osiągając nawet 90 mil na godzinę. Pościg zakończył się, gdy amatorski Dominic Toretto rozbił się o białego SUV-a. Oficer Walser pospieszył na miejsce. Pasażerowie, w tym niemowlę, zostali ranni, ale na szczęście nie było to nic poważnego. Wśród chaosu oficer Walser biegnie do rozbitego samochodu Matthewsa. Podejdź tutaj! Przepraszam. Nie wiem, co tam zrobiłem. W końcu policja z Wadsworth wyciągnęła Matthewsa i jego dziewczynę z wraku i zabrała ich do szpitala. Matthews został oskarżony o ciężkie przestępstwo napaści za zranienie swojej dziewczyny i pasażerów z drugiego samochodu i skazany na 425 dni za kratkami. Jego dziewczyna jednak nie została pociągnięta do odpowiedzialności za to, co się stało. Sprawa pani Yang i jej męża, pana Huanga, którzy stanęli w południowochińskim sądzie w walce prawnej przeciwko matce Huanga. Pożyczyła parze trochę pieniędzy na ich ślub. Ponieważ para teraz przechodzi przez rozwód, martwiła się o zwrot pieniędzy. W trakcie rozprawy napięcia się nasilają. Pani Yang i jej przyszła, była teściowa, angażują się w gorącą sprzeczkę. Panu Huangowi nie podobało się, jak jego przyszła, była żona, rozmawiała z jego matką i dał jej to do zrozumienia. Jednakże sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. To, co zaczęło się jako werbalny spór, przerodziło się w fizyczną potyczkę. Wśród zamieszania pani Yang kieruje swoją złość na teściową i uderza ją w głowę. To rozwściecza męża, który odpłaca jej przemocą. Usiłując utrzymać porządek, pojedynczy urzędnik sądowy próbuje rozdzielić trójkę. Udaje mu się powstrzymać pana Huanga, ale wymiana ciosów między panią Yang a jej teściową trwa nadal. Ostatecznie urzędnikom udaje się przerwać bójkę po przybyciu policji. Kiedy sytuacja zdaje się uspokajać, urzędnik sądowy wydaje z siebie znużony śmiech. Niecodziennie można być świadkiem takiego dramatu w sali sądowej. Matka i syn zostają aresztowani i oskarżeni o napaść. Mąż, pan Huang, otrzymuje 15 dni aresztu, podczas gdy jego matka jest skazana na 5 dni. Jeśli myślałeś, że te reakcje były szokujące, to zdziwisz się tym nagraniem przestępców, którzy śmiali się sędziemu w twarz.